O, jest nowe BMW serii 1 z napędem na wszystkie koła. Abominacja? Bynajmniej. Kiedy pomyśleć o tym, jaki ma być samochód, najczęściej mówi się o komforcie i oszczędności. Dwulitrowy diesel potrafi być oszczędny. Przejdę do tego za chwilę. A jak z komfortem? Lubię wnętrza BMW, bo są dobrze rozplanowane. W konsoli środkowej poza dwoma wygodnymi uchwytami na napoje mam też przegródkę na telefon z ładowarką bezprzewodową. Łatwo jest połączyć telefon z zestawem głośno mówiącym. Mogę dzwonić czy słuchać mojej muzyki ze Spotify. Ten model wyposażono w nagłośnienie Harman Kardon, ale jak już mówiłam w niejednym teście, uważam to za zbędny wydatek. Jeśli ktoś po prostu chce czasem posłuchać muzyki, to każde nagłośnienie działa, a jeśli jest melomanem, to dowolne nagłośnienie w dowolnym samochodzie jest dla niego tym, czym dla smakosza jedzenie zapiekanki na stacji benzynowej. Fotele są wygodne, regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień, podgrzewane i jeszcze sportowe, ze zintegrowanym zagłówkiem. Przetestuj zanim kupisz. Nie każdemu to pasuje. Kierownica jest ogrzewana z włącznikiem w najbardziej oczywistym miejscu. BMW już niedługo wprowadzi możliwość korzystania z Android Auto, ale póki co jest ich własna nawigacja, z której korzystałam jeżdżąc po Warszawie. Oferuje bieżące dane o natężeniu ruchu i dobrze radzi sobie z wytyczeniem optymalnej trasy z A do B. Wyszukiwarka adresów działa kontekstowo, czyli nie muszę szukać w telefonie, pod jakim numerem jest na przykład Lidl, do którego jeżdżę na zakupy, tylko wpisuję Bożymowska Lidl i gotowe. Nawigacja dobrze prowadzi do celu, pokazuje, który pas zająć przed manewrem. To bardzo przydatne, jeśli jest się w obcym mieście albo chociaż w nieznanej części swojego miasta. Komunikaty nawigacji są wyświetlane na wirtualnych zegarach i na szybie na tzw. wyświetlaczu przeziernym lub HUD, od angielskiego Head-Up Display. BMW serii 1 trzeciej generacji jest większe wewnątrz od poprzednika i ma to znaczenie szczególnie, kiedy siedzisz z tyłu. Wiadomo, to nie jest Skoda, ale na wspólny wyjazd dla trojga czy czworga znajomych seria 1 będzie w sam raz. Bagażnik o pojemności 380 litrów to średni wynik w tym segmencie. Są haczyki na torby z zakupami, jest też otwieranie gestem. Bardzo przydatne, kiedy mam pełne ręce tych właśnie toreb z zakupami. Uważni widzowie już pewnie wychwycili, że testowy egzemplarz ma pakiet M-Performance. O ile znoszę z godnością sportowe fotele, o tyle sportowe zawieszenie jest tu moim zdaniem minusem. Jest trochę za twardo, a jeżdżąc po mieście często trafia się na garby. Nie oczekuję sportowych doznań, wolę optymalizować spalanie, zwłaszcza, że to diesel. Ale za to 190 kuca i X-Drive, więc ze świateł wygrywam z Superbem. Przez większość testu jeździłam w trybie Eco Pro i w mieście udało mi się dojść do górnej granicy spalania według producenta, czyli 5,7 litra oleju napędowego na 100 km. Nie wlokłam się, po prostu jechałam zgodnie z przepisami. Ostatnio jedna z widzek pytała mnie na Instagramie, po co napęd na wszystkie koła w mieście. Dla bezpieczeństwa. Nikt nie planuje, że samochód tego kształtu, w dodatku na takiej feldze, już porysowanej, to nie ja, będzie trawersować bezdroża, chociaż Rosjanie z kanału Menedżer Anton na pewno wyprowadziliby mnie z błędu, ale w gorszych warunkach pogodowych, kiedy jezdnia jest śliska, napęd na wszystkie koła oznacza lepszą przyczepność.
Nie ma żadnego produktu, czy to samochodu, czy garnka do gotowania zupy, czy kosmetyku, który byłby idealny dla wszystkich. Znalezienie takiego, który będzie idealny dla użytkownika, zaczyna się od zrozumienia swoich potrzeb. A jakie są Twoje, jak chodzi o samochód? Czego oczekujesz w codziennym użytkowaniu? Napisz mi o tym w komentarzu. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi wideo. Nowe materiały w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!